Siemanko, dziś pogoda, ojejku, słabizna. Mam nadzieję, że autostrada nam się jednak troszkę posuszy. Ale pomyślałem, że nie odpuszczę mimo wszystko. Zobaczcie, no jeśli mamy do czynienia z takim samochodem, no sami zobaczcie, kręcilibyście czy nie? Bo oto Mercedes W203 w postaci Brabusa C38S. Taki właśnie pakiet tutaj oryginalnie Brabus zamontował, tak się nazywa. Zobaczcie na emblematy. Jezu, jak ja lubię takie klimaty. Taka można powiedzieć Alpina mercedesowska. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszkę wam o niej poopowiadam oraz skoczymy sobie na próbę autostradową. Ale trzymajcie kciuki, żeby troszeczkę na tej autostradzie mniej wilgotno było. Od czego tutaj zacząć? W ogóle ten samochód zaczął swój żywot jako C320 po prostu. Tak jest, z M112 pod maską, wciąż tutaj jest M112 pod maską, ale stuningowana. No ale za ten egzemplarz wziął się Brabus. Miało powstać 100 takich C3.8S. Wejdziemy na chwilkę do środka. Tutaj emblemacik, mam nadzieję, że widać. Jest to 8 ze 100 niby. W dodatku Limited Edition New Millennium. Patrzcie, jakie tutaj prospekty. Wszyscy wiecie, jaki to jest klimat, w ogóle jaki tu jest zapach w środku. Rocznik 2000, także nie dość, że mamy tu pakiet Brabusa, to jeszcze limitowana wersja to jest. I tak, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, od razu na pierwszy rzut oka widzimy, że zmienione tutaj zostały felgi. W tych latach C32 AMG, czyli 3.2 na kompresorze, miało 17-calowe koła. Tutaj mamy 18 brabusowskie oryginalnie. Tutaj jest maszynowa taka polerka. Tutaj wierzchnia część również. Przodrozmiar opon 225×40. Auto też jest niższe. Brabus tu montował zawieszenie Bilsteina. I z tyłu felga jest troszeczkę szersza, bodajże 255, tak, 255×35 rozmiar oponki. Zobaczcie, jak ona się fajnie prezentuje, jak się mieni to wszystko. Jest to Mercedes, także chromów tutaj się wcale nie boimy. Tutaj też emblemacik Brabusa. Niebieskie szyby, bo Brabus robił takie C-klasy właśnie na wersji wyposażenia Avantgarde. No i rzecz jasna został tutaj dodany pakiet aerodynamiczny, zewnętrzny. Zmienione zostały zderzaki. Znaczy, przedni zderzak na pewno został zmieniony, bo zobaczcie, jakby dotąd jest on taki sam u góry jak w standardzie, ale dół jest zupełnie inny. Proszę bardzo. Tutaj mamy wloty i są tam poprowadzone tunele na układ hamulcowy. Wszystkie te wloty w ogóle są prawdziwe. To jest taka aluminiowa siateczka. Jeśli ktoś lubi 203, no myślę, że naprawdę ten materiał będzie oglądał ostro obśliniony. Też w sumie, czy lubi W203? Każdy fan motoryzacji, jak słyszy nazwę Brabus, no to powinien się chociaż troszkę podślinić. Fajnie te C-klasy wyglądają. Taki clean, dobra sylwetka. Są to dość aerodynamiczne samochody, także szybkie nawet. Progi akurat nie jestem pewny, czy były tu dokładane, ale chyba nie. Za to z tyłu zderzak, no to proszę. No coś takiego, czegoś takiego w C-klasach normalnych, czy nawet AMG nie mamy zdecydowanie. Taka dokładeczność, no mówię, taka Alpina od Mercedesa. Brabus. Proszę. Układ wydechowy Brabusa. Zobaczcie, jak to wszystko nawet tutaj świeci, te końcóweczki brabusowskie. Piękna sprawa. Jest to oczywiście przedlift, także tutaj jeszcze C55 AMG nie było. C55 chyba miała 18-calowe felgi AMG, ale nie, w przedlifcie no to Brabus właśnie oryginalnie 18. Jest to bardzo fajna wersja wyposażeniowa. Wprawdzie może nie mamy tutaj na środku komanda, ale kto by z niego teraz korzystał? Takie klimatyczne radyjko na kasety też spoko. Grzane fotele, Avantgarde. Dekory są tutaj z prawdziwego aluminium. Ach właśnie, bo ja o tych sztukach wcześniej zacząłem mówić. Niby podobno miało powstać 100 sztuk, ale realnie w zależności od źródła powstało od 50 do 60 sztuk mniej więcej. Brabus tutaj też zrobił taką two-tone tapicerkę dwukolorową. No to szare, perforacja. Szaro-czarne generalnie wnętrze. Perforowane, wprawdzie wentylowanych foteli tutaj nie mamy, ale też inaczej troszeczkę one oddychają, jak mają tu perforację. Proszę, prospekty oryginalne Brabusa. V8, Brabus też robił takie 203 z V8. Dobra, przechodząc do wnętrza, jeszcze zajrzymy sobie do bagażnika. Brabus zakładał pakiety do różnych C-klas, do różnych Mercedesów, nawet 220 CDI mogliśmy sobie przyjechać i robił on nam 200 parę koni mechanicznych, ale jeśli mowa o 203, no to tak jak tutaj 3.8S. Była też C-klasa taka z V8, 6,1 litra aż, 400 konne. Był też Brabus oparty na C32 AMG, 3,7 litra z kompresorem. Dobra, zajrzyjmy szybko do bagażnika, bo auto jest naprawdę w fajnym stanie wychuchane. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj
wygląda pięknie, nawet gdy zajrzymy pod spód, proszę, też tutaj czyściutko, nawet nie będę patrzył jaka tu jest pojemność bagażnika, jest bagażnik duży, normalny, taki jak to w C-klasie 203, zajrzyjmy na chwilkę do tyłu. Jezus, ale sprawiedliwość. Te dekory, skóra, jaka to jest, proszę Państwa. Jakie to jest wykończenie. Cały boczek jest tutaj miękki. No super. Nawet tutaj aż tak nie będę się mieścił, bo mój wzrost nie jest normalny. No, dwumetrowiec za dwumetrowcem ciężko raczej tutaj będzie miał, ale pamiętajmy, że nie każda rodzina musi składać się z 4 dwumetrowców przecież, no ludzie. Tym bardziej kto by tutaj w ogóle, to jest brabus, panie. I przedni boczek drzwiowy również tak jak z tyłu. No nie, tutaj mamy taką kieszonkę i to jest też takim jakby taki zamsz czy coś pokryte czymś przyjemnym. Elektryczne fotele, elektryczna kierownica regulowana. No i fotel z przodu. Auto ma jakoś najechane 103 tysiące kilometrów, ale nie jest na sprzedaż. No przykro mi, takie trafiejki to Petrolhead dla siebie tutaj zostawię. Nie no, żartuję, właściwie nie sprzedaję tego samochodu. Odpalimy sobie. Maszyna furczy i burczy, ale ten dźwięk, który tutaj z tyłu słyszymy, nie jest jakimś hukiem, tylko po prostu... Kurczę, taka no jest, taki jak C320, ale taki o ton niżej grający dźwięk. No... Z przodu, jak ten silnik chodzi, no to cichuteńko, jest tutaj wtrysk przecież pośredni. To tak jakby odpalić maszynę do szycia i puścić w tle dźwięk szumiącego morza. Jak tutaj mieści prawie dwumetrowy Petrolhead, pozycja za kierownicą jak najbardziej ok. Tylko jest tutaj oczywiście troszeczkę węziej. No taka C-klasa, no wiecie, samochody z generacji na generację robią się coraz większe. No to ta C-klasa jest po prostu węższa niż te nowsze. Kierownica też skórka, ma tutaj dwa kolory, liczniki charakterystyczne dla 203 i tu jest też ciekawe, bo chyba Brabus miał w opcji jeszcze liczniki do 300 km na godzinę wyskalowany prędkościomierz. Tu mamy tradycyjny taki, no nie 103, 108 tysięcy kilometrów najechane. No i co? Tutaj takie też menu jest, o tutaj prędkość. Auto jest z Japonii, także jednostki tutaj są takie kilometrów na litrze, ile zrobimy. Duża tarcza prędkościomierza, bardzo mi się to podoba. Fajnie to wygląda. W ogóle te tarcze, jak tak spojrzymy, o, z tej perspektywy są takie z ukosu jakby. Radyjko gra tutaj bardzo fajnie. Nie wiem jaki tutaj jest system audio, ale nawet jest tutaj tubka jakaś w bagażniku. Roleta ESP, które w tym przypadku się przydaje, szczególnie jak mamy taką pogodę. Czujniki parkowania, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, gałęcjusz, proszę, też brabusowski. O, teraz widać myślę. Skrzynia biegów automatyczna, 5-stopniowa, tryb Winter, tryb Standard. W trybie Winter ruszamy tutaj z drugiego biegu. Proszę bardzo, tutaj uchwyt na kubki, na monety, podłokietnik. O, nawet tutaj właściciel ma kasety. No i dobra, gasimy, już nie będziemy bawić się w jakieś schoweczki, ale jakościowo tutaj Mercedes naprawdę fajnie znosi lata. No ale też mamy tutaj mega niski przebieg. Zajrzyjmy pod maskę. Bo to jest, proszę Państwa, wiśnia na torcie tego samochodu. I patrzcie, no coś pięknego, coś takiego zobaczyć. Pyk, kolejna tabliczka taka znamionowa. Brabus 3.8S i tak jak wcześniej mówiłem, jest to jednostka M112, tylko po prostu przez Brabusa stuningowana. Inna głowica, inny wał korbowy, tłoki, program. Wiele tutaj mamy takich czerwonych akcentów. Proszę, pokrywy, to jest oryginalnie. Tutaj pasek, proszę, też tutaj podpis, kto jest odpowiedzialny za ten silnik, tabliczka informacyjna. Zobaczcie, w tamtych latach, tutaj jest używany inny olej, a w tamtych latach już zalecano tutaj 0W40. I jeśli chodzi o parametry, no ta maszyna jest znacznie mocniejsza niż C320. To jest ciekawe, bo też tutaj mam prospekt, także to są chyba wiarygodne informacje, ale taka C38S była robiona na C240 i C320, to akurat z 320 tutaj ten egzemplarz jest zrobiony. Ta jednostka wciąż wolno ssąca aktualnie generuje 300 koni mechanicznych oraz 395 Nm. Jeśli mowa o osiągach, Brabus deklaruje 6,9 sekundy do pierwszej setki, ale podejrzewam, że ten czas jakiś taki jest chyba oj, podany na bezpiecznie, ale nie wiem, jak zmierzę dzisiaj 0-100 to wam wrzucę, jak nie to nie, no dzisiaj jest trochę mokro teraz. A prędkość maksymalna to 265 km
na godzinę. Kurczę, przenosimy się pod autostradę, ale jeszcze tylko szybki soundcheck. Trzymajcie kciuki, żeby było troszkę bardziej sucho. No piękna sprawa. Wiecie, rocznik 2000, ale tak naprawdę przecież mamy do czynienia z latami 90. C38S, no. Moi mili. Kurczę, no tutaj na takich tych mniejszych drogach jest wilgotno, ale na autostradzie może będzie lepiej. Na szczęście nie pada deszcz, woda się nie odkłada. Auto lubi obroty, no bo jednak jest to wolnosąca jednostka, także sami wiecie. Kurczę, tutaj aż podparowywuje mi lekko samochód, no zobaczymy jak będzie. No i dobra, myślę, że możemy... No, podmielonko jest. I 100-200 poniżej 20 sekund, teraz jedziemy pod wiatr. No nie, niestety tego teraz nie zmierzymy. A widzicie, trochę wilgotno i tutaj maszyna mi paruje. Tutaj 100-200 spróbujemy zmierzyć. Zaraz sobie włączę najwyżej klimatyzację. Wyłączyłem klimę specjalnie. Teraz będzie trochę pod górę, a później z góry. Ale petrol się podjarał. Cały samochód zaparował. O, zużycie jeszcze nie wykasowałem. Zrobię to teraz. 17,92 i minus 0,6% z górki, ale pod wiatr. Ale pod wiatr. To bardzo ładny czas. To brabus, to brabus. Dziś taka pogoda, ale ja mówię, no nie odpuszczę. Tutaj już jest w ogóle sucho nawet. Na tym pasie jest całkowicie sucho. Także może tutaj takie 200, 250 byśmy dziabnęli? No zobaczymy. 265 wpisane. No dwie stóweczki no tutaj luźniutko wchodzą. Nie, i muszę odpuścić. Po wyprzedzanie troszeczkę większy ruch. Trzeba do tego podchodzić z pokorą. Takie bezpieczne 200 po prostu na przykulanie się. Takie porządkowe depnięcie sobie zrobimy. Ale zawrócimy i będzie już z wiatrem. Oczywiście 5-stopniowa skrzynia biegów nie jest stworzona do śmigania po torze, ale na autostradzie jak najbardziej sobie radzi. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Dobra, ja odpuszczam, bo się ciężarówki mogą jakieś wyprzedzać, wiecie. Spokojnie. Jeśli mowa o zużyciu paliwa, tak szybko jeszcze przed zawrotką wam powiem, no to mamy 5,3 km na Lidl. Na Lidl, kur... Na litr. Także no niecałe 20 litrów na 100 km. No ale teraz troszeczkę odpuściłem. To zjeżdżamy. Ale ta tarcza prędkościomierza mi się taka wielka tutaj podoba. Taka wskazówka jakby ukryta za tym ekranikiem monochromatycznym. Nie, fajny klimacik. No dobra, zrobimy sobie tutaj jak najbardziej soundcheck. Pamiętajcie, że też takie 100-200 czy coś, no to czy nawet prędkość maksymalną, no to mamy tutaj dodatkowe opory przez zawilgocenie. No i co? Manualnie sobie damy tutaj. O, drugi bieg. No, jest tutaj czym jechać, panie drogi. A żeby tutaj się boka takiego strzeliło. Ale nie.
O prowadzeniu też tutaj dzisiaj tak się nie wypowiem, ponieważ nie chcę tutaj docierać do jakichś limitów przyczepności. Oponki nawet dzisiaj kleją, ale wiecie, żeby poczuć taki pełen podjazd, no to trzeba byłoby do granicy na suchym go pociągnąć. No i dobra, i myślę, że możemy cisnąć. Lekko pod górkę, później lekko z górki, no ale trochę wilgotno. Kurde pieczone. Minus 0,3% z górki i 16,96. Ja pierniczę. No i tu musimy odpuścić, bo nie wiemy jak z ruchem dokładnie będzie. No i słusznie, że wcześniej odpuściłem. Tutaj wyprzedzanie. No dobra, tutaj tryb luźnego Ryszarda. Takie 220 km na godzinę. Pieczone, tak jakby kagańczyk troszeczkę, 251, 252. To ciekawe. Czyżby tutaj Brabus nasz troszeczkę kiwnął, no bo moc tutaj jak najbardziej jest. Czekajcie, jeszcze mamy chwilę, no to prędkości obrotowe, ale tak dosłownie szybciuteńko. 140, no to 3380, to 20, to 2930, nie, 961. No i dobra, wystarczy. Średnie zużycie paliwa 4,9 km na litr, czyli mniej więcej 20 litrów. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten odcinek Wam się niesamowicie podobał. Było to coś niesamowitego. Taka już, nawet to nie jest jeszcze taki super stary samochód, no bo ma 24 lata, nie jest super stary. Fajnie im się jeździ tak obiektywnie. Ausfahrt, najpopularniejsze miasto za granicą, tutaj w Niemczech. Ale wiecie, te Alpiny, czy Brabusy, czy tego typu jakieś inne Carlsony i tak dalej. Kurczę, fajnie, fajnie. Nie, no naprawdę, aż morda się cieszy, jak się leci takim Brabusem. No ale dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie.